Jeśli wyrzucasz odpady kuchenne na kompost, z tony odpadów biodegradowalnych można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu. Oprócz obierek i innych odpadów domowych, do kompostu dodawana jest także skoszona trawa, opadłe liście czy resztki obumarłych roślin z rabat kwiatowych. Produkcja kompostu trwa jednak długo, bo około 6-10 miesięcy. Zwykle najlepsze nawozy do stosowania to gnojówka z pokrzywy, z żywokostu, skrzypu polnego lub z obornika. Jednak nie każdy ma dostęp do takich materiałów, aby pozyskać je za darmo. Przedstawiona tutaj metoda pozwoli zaoszczędzić czas i uzyskać nawóz w postaci gnojówki z tego, co każdy z nas ma w domu. Wspomniane wcześniej resztki kuchenne najpierw należy zmielić, aby proces fermentacji przebiegał szybko. Umieść je w wiadrze, w dużym słoju, a nawet w beczce, w zależności od tego, jakie masz zapotrzebowania na nawóz. Pojemnik powinien być z pokrywą, aby nie zaległy się tam muchy. Zmieloną biomasę przekładamy do pojemnika i zalewamy wodą. 1 kg masy zalewamy 10 litrami wody. Pojemnik stawiamy w cieniu, najlepiej na zewnątrz. Codziennie należy otworzyć pojemnik, by dopuścić tlen, który jest potrzebny do zachodzenia procesów fermentacji. Należy też codziennie zamieszać. Po 10-14 dniach gnojówka jest gotowa. Można jej używać, gdy zakończy się proces fermentacji i przestanie się pienić. Jest to koncentrat, który należy rozcieńczyć, by nie poparzyć roślin. 1 litr gnojówki rozcieńczamy w 10 litrach wody i tym podlewamy warzywa oraz rośliny. Nawóz stosujemy co 3 tygodnie. Należy pamiętać, aby nie nalewać wody do pełna, bo podczas fermentacji wytwarzają się gazy, co przy otwieraniu może spowodować zburzenie się cieczy i wybuch cieczy. Resztki, jakie możesz zastosować, to wszelkie obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, torebki po kawie lub herbacie, resztki posiłków bez dodatku soli i tłuszczu. Sól i tłuszcz hamują proces fermentacji. Ze względu na zły proces przebiegu fermentacji nie dodaje się też mięsa, ryb, tłuszczów, cytrusów, kości i pestek oraz przetworzonych produktów mącznych jak chleb czy makaron. Gnojówka będzie zawierała różne wartości odżywcze w zależności od jej składu. Badania przeprowadzone przez Xiang Zhao, Waseng Xi i Wang Guanruan w Chinach wykazały, że w gnojowicy z odpadów kuchennych znajdziemy następujące wartości. Zawartość lipidów w gnojowicy jest bardzo wysoka, a średnia wartość wynosi od 5,95 g na litr. pH to około 3,88. Azot amoniakalny NH4+, stanowi około 325 do 45 mg na litr. Całkowity azot Clay-Dahala TKN wynosi 1848 do 205 mg na litr, a całkowity fosfor TP od 83 do 6 mg na litr. Skórki od banana są przede wszystkim cennym źródłem potasu i fosforu, ponadto kwasu krzemowego, wapnia, magnezu i siarki. Wykorzystywanie ich w uprawie poprawia ukorzenienie, krzewienie, a także rozkwitanie roślin. Skorupka jajka jest bogata w wapń, żelazo, cynk, a także w krzem, siarkę i fluor. Skorupki świetnie regulują pH roślin, niwelując kwaśny odczyn gleby. Skórka ziemniaczana zawiera wapń, potas, taminę, witaminę C oraz żelazo. Resztki herbaty zawierają azot, fosfor, potas, wapń, żelazo czy magnez, lecz tu dla odmiany podstawowym składnikiem fusów, a więc czyli suszonych liści herbaty, jest tenina o lekko kwaśnym odczynie. Do mielenia możesz dodać także wcześniej wspomniane, powszechnie używane do gnojówek składniki jak pokrzywa czy żywokost. Stworzysz wówczas prawdziwą bombę odżywczą multivitaminową dla warzyw i roślin. Proporcje rozrabiania pozostają bez zmian. Możesz też zalać wodą resztki kuchenne, niezmielone i tak samo odstawić na 14 dni, ale będą one ulegały wolniejszemu rozkładowi, a sam nawóz, gnojówka, będzie miał mniejsze ilości składników odżywczych. Ta metoda pozwoli zachować wiele cennych witamin i minerałów. W kompostowniku wszystkie soki wypływające z resztek podczas rozkładu wsiąkają w glebę pod kompostownikiem. Za pomocą tej metody wszystkie dobrodziejstwa z rozkładu pozostają w wodzie i możesz nimi poddać glebę, gdzie rosną warzywa. Nic się nie zmarnuje.